Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na mięciutkie i puszyste rogaliki z jabłkami. Rogaliki długo zachowują świeżość, są smaczne nawet następnego dnia. Zamiast jabłek możesz użyć tutaj dowolnego dżemu, powideł, nutelli albo sera. Z tej porcji ciasta wychodzi 12 dużych rogalików, ale można ciasto podzielić na pół i zrobić 24 sztuki, o połowę mniejsze. Pół szklanki ciepłego, ale nie gorącego mleka i 25 g świeżych drożdży oraz 2 łyżeczki cukru. Wymieszaj razem do momentu, aż całe drożdże i cukier rozpuszczą się w mleku. Do tego przepisu możesz użyć również 7 g, czyli jednego opakowania drożdży suszonych i również wcześniej namocz w mleku, dokładnie tak jak drożdże świeże. Drożdże na chwilę odstaw na bok, natomiast w oddzielnej misce 2 jajka i 1 żółtko oraz 5 łyżek cukru rozbij krótko widelcem. 3 pełne szklanki, czyli 500 g mąki pszennej, najlepiej typu 500-550. Jajka wymieszane z cukrem. Przygotowany wcześniej rozczyn z drożdży i mleka. Wyrabiaj razem około 5 minut, tak żeby składniki z grubsza się połączyły. Ja przygotowuję to ciasto w mikserze planetarnym, można je też wyrabiać ręcznie, mieszając dłonią. Po mniej więcej 5 minutach wyrabiania dodaj jeszcze 100 g rozpuszczonego i przestudzonego masła. Całość wyrabiaj kolejne 10 minut do momentu, aż ciasto będzie naprawdę jednolite i gładkie. Następnie ciasto przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na mniej więcej godzinę do półtorej lub do momentu, gdy ciasto podwoi swoją objętość. W międzyczasie 4 duże kwaśne jabłka, najlepiej żeby to była Antonówka lub szara reneta, mniej więcej 2 łyżki cukru, 2 łyżki masła, pół łyżeczki cynamonu i około 1/3 szklanki wody. Duś razem do momentu, aż jabłka będą miękkie, a cały sok, który się z nich wydobędzie, odparuje. Następnie całość odstaw do przestudzenia. Wyrośnięte ciasto wyjmij na stolnicę i rozwałkuj w koło średnicy mniej więcej 30-40 cm. Można też ciasto podzielić na pół, tak jak mówiłam wcześniej, i przygotować mniejsze rogaliki, których będzie 2 razy więcej. Rozwałkowane ciasto podziel na 12 równych części. Na boku każdej części ułóż przestudzone jabłka. I następnie zwijaj rogaliki, zaczynając od krótszego boku. Postaraj się w trakcie zwijania dokładnie skleić boki, tak żeby farsz nie wypłynął w trakcie pieczenia i żeby powstał ładny rogalik po upieczeniu. W ten sposób zwiń wszystkie przygotowane rogaliki i odłóż je na wyłożoną papierem blachę z piekarnika. Rogaliki przykryj ściereczką i odstaw do ponownego wyrastania na mniej więcej 30 minut. W tym czasie nagrzej piekarnik, 180 stopni grzałka górna i dolna bez termoobiegu lub 165 stopni z termoobiegiem. Wyrośnięte rogaliki posmaruj białkiem, które pozostało po cieście. Możesz je zostawić w takiej postaci, możesz również posypać, tak jak ja, płatkami migdałów. Rogaliki wstaw do nagrzanego piekarnika. Ja piekę swoje rogaliki na drugim poziomie od dołu przez mniej więcej 25 do 30, nawet w niektórych przypadkach 35 minut. Jeśli zdecydujesz się na mniejsze rogaliki, na pewno będą one wymagały krótszego pieczenia. Myślę, że około 20 minut będzie w zupełności wystarczające. Gdy rogaliki są już upieczone, od razu wyjmij je z piekarnika i zostaw do całkowitego wystudzenia. Wierzch możesz oczywiście dodatkowo posypać cukrem pudrem. Smacznego! A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Do każdego przepisu masz film pokazujący jego wykonanie. Teraz w sprzedaży zeszyt numer 4 z nowymi, sprawdzonymi przepisami na pierniczki. I jeszcze dobra wiadomość, przygotowanie pierniczków możesz już teraz obejrzeć na filmach dostępnych tylko i wyłącznie za pośrednictwem zeszytu numer 4.
Pakiety książka plus zeszyty są teraz w promocyjnej cenie. A jeśli myślisz już o świątecznych prezentach, Twoją książkę możemy też pięknie zapakować. Wystarczy, że wybierzesz taką opcję przy składaniu zamówienia. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.